Dziś chcielibyśmy pokazać Wam trzecią już właściwie odsłonę modelu Majetek firmy Longines. Tym razem zegarek sporo większy od pierwowzoru i o wiele bardziej od niego nowoczesny. Przy całej tej przebudowie producent nie zapomniał jednak o jednym istotnym detalu, o którym już za chwilę. Najpierw trochę historii. W okresie międzywojennym wiele znanych firm produkowało i dostarczało zegarki dla armii. Do grona tego należał również Longines. Od wczesnych lat 20. XX wieku oferował modele lotnicze, ale testowany dziś zegarek nawiązuje do referencji 3582 przygotowanej na zlecenie czechosłowackich sił powietrznych w 1935 roku. Wyposażony w obrotowy pierścień z luminescencyjnym znacznikiem zegarek wykorzystywany był głównie przez załogi samolotów wojskowych. Na deklu większości egzemplarzy pojawił się grawer Majetek Wojenskie Sprawy, czyli własność sił zbrojnych. Stąd potoczna i wdzięcznie brzmiąca nazwa Majetek. I to tyle tytułem krótkiego wstępu. Jak być może wiecie, Longines w 2015 roku nawiązał do Majetka, wypuszczając wierną reedycję o nazwie Heritage 1935. Miałem okazję ponosić i przetestować ten zegarek, a gdybyście byli ciekawi jak wyglądał i czym różnił się od pierwowzoru, zachęcam do zapoznania się z recenzją na stronie cecha24.pl. Odsłona z 2023 roku to zupełnie nowy projekt. Co prawda czuć tu ducha Majetka, ale większość elementów została przeprojektowana. Zacznijmy od koperty. Nadal ma delikatny kształt poduszeczki, choć tym razem mierzy 43 mm średnicy. Przy czym warto zwrócić uwagę, że ze sprawą ochrony koronki w poziomie rozmiar to 48 mm. Lak to lak wynosi 51 mm, a grubość 13,5 mm. I pomimo iż na papierze wszystko wygląda na duże, a sam zegarek sprawia wrażenie masywnego, na ręce prezentuje się zadziwiająco dobrze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielki rozmiar mojego nadgarstka 17,5 cm. Spora w tym zasługa przeprojektowanych, krótkich i bardziej opływowo łączących się z kopertą uszu. Sama obudowa jest w przeważającej części szczotkowana, ale Longines zdecydował się na polerowane, fazowane krawędzie. Nie zabrakło też ukłonu w stronę historii. Na bocznej powierzchni koperty wkomponowano dokręcaną 2 śrubkami tabliczkę z delikatnie wygrawerowanym 1935 rokiem. Miły i nieprzesadzony detal. Mówiąc o zewnętrznej części zegarka, trzeba wspomnieć o tym, co najważniejsze, czyli rowkowanym, obrotowym pierścieniu, z którym połączony jest trójkątny, wypełniony superluminową tzw. znacznik czasu startu. Dzięki niemu piloci szybko i łatwo mogli oznaczyć ważne punkty odniesienia, czas startu lotu oraz czas ostatniej zmiany kursu. Wystarczyło przekręcić bezel w taki sposób, aby znacznik ustawił się na równi ze wskazówką minutową. O, i gotowe. W przeciwieństwie do pierwowzoru, w którym znacznik był zintegrowany ze szkłem, to znaczy kręcąc bezelem kręciliśmy równocześnie szkłem i trójkątnym detalem, w tym modelu elementy te rozdzielono. Wypukłe szkło jest osadzone na sztywno, a sam znacznik sprzężony z bezelem. Takie rozwiązanie pozwoliło ponoć na uzyskanie większej klasy wodoszczelności, to jest 100 metrów. Obrót pierścienia jest płynny, bez żadnych klików. Samo szkło z kolei pokryto z obu stron kilkoma warstwami powłoki antyrefleksyjnej, która niestety łapie trochę od góry odciski palców. Longines w projekcie tarczy postawił na prostotę oraz czytelność. Na matową, czarną bazę trafiły nakładane, pokryte superluminową arabskie cyfry pełniące rolę indeksów godzinowych. Substancja świecąca znalazła się też na 2 centralnie mocowanych ołówkowych wskazówkach. Kompozycję uzupełnia wpuszczona nieco w bazę tarczka małej sekundy z białą podziałką i srebrną wskazówką oraz pisany prostym krojem pisma napis Longines. I to wszystko. Czas ustawić można wygodną, dokręcaną koronką, sygnowaną znakiem uskrzydlonej klepsydry oraz nazwą producenta. Zegarek ma pełny dekiel z grawerem, przedstawiającym nazwę oraz punktującym główne cechy mechanizmu. Za napęd posłużył kaliber Longines L893.6 z automatycznym naciągiem i skrzemowym włosem balansu. Dzięki temu Majetek jest odporny na działanie otaczających nas standardowo pól magnetycznych. Poza tym taktowany na 3,5 Hz werk ma 72-godzinną rezerwę chodu i jest certyfikowany przez KOSK, co w praktyce oznacza, że odchyłki dobowe mieszczą się w przedziale od -4 do +6 sekund. Longines Pilot Majetek dostępny będzie na brązowym lub ciemnozielonym skórzanym pasku albo na pasku w stylu NATO z powtórnie przetworzonych materiałów w odcieniu militarnej zieleni. Skórzane paski mają beżowe pętelki i 22 mm przy łączeniu z kopertą. Szkoda tylko, że Szwajcarzy nie pomyśleli o systemie jej łatwej wymiany. No dobrze, na koniec pora na podsumowanie. Zegarek trafił do redakcji Cecha24 przedpremierowo i miałem kilka tygodni, żeby swobodnie go ponosić i zebrać garść wrażeń. Przede wszystkim to według mnie model o wiele luźniej nawiązujący do historycznej referencji 3582 niż poprzednik, czyli Heritage 1935.
W nowej wersji przeprojektowano kopertę, która teraz wydaje się być masywniejsza, ale pozostaje niezwykle wygodna. Wskazówki katedralne zamieniono na ołówkowe, co też odmłodziło zegarek, zachowując równocześnie jego militarny klimat. Mocno widoczne arabskie cyfry ustąpiły nieco delikatniejszym, w innym odcieniu. Zastosowano trójkątny znacznik zintegrowany z karbowanym bezelem, mocno wypukłe szkło oraz nowy mechanizm z elementami z krzemu i 3-dniową rezerwą chodu. Nawet paski, zwłaszcza zielony, wyglądają dobrze. W momencie kręcenia filmu nie znam jeszcze ceny zegarka, ale gdybym miał oceniać go przez pryzmat czasu, który spędził na moim nadgarstku, to uważam go za interesującą propozycję. Szczególnie, jeśli lubicie nieco większe modele utrzymane w stylistyce vintage, które w całkiem udany sposób połączono z nowoczesnym wykonaniem.